Cześć, mam na imię Łukasz i witam Was na kanale Endless Travel. W dzisiejszym odcinku chcemy Wam zaprezentować projekt zabudowy, którą będziemy chcieli wykonać na naszym aucie. Oczywiście nie będzie to idealny projekt 3D, trzeba go raczej traktować jako szkic, aczkolwiek w zupełności wystarczy do zwizualizowania zamierzonego celu. Po długich poszukiwaniach udało nam się znaleźć samochód Fiat Ducato L4H3, czyli ten najwyższy i najdłuższy. Samochód ma prawie 4 metry długości, szerokość w zależności od miejsca wynosi od 1,87 m do prawie 2 metrów w miejscu, gdzie ma być łóżko. Około 2160 mm wysokości, co daje nam prawie 8 m² do zagospodarowania. Niestety aktualnie nam panująca partia rządząca w ramach ograniczenia obowiązkowych świadczeń pieniężnych pobieranych przez państwo, popularnie zwanych podatkami, wprowadziła akcyzę na zmianę przeznaczenia samochodu. Żeby legalnie jeździć bez ściany działowej, musielibyśmy zmienić przeznaczenie pojazdu z ciężarowego na samochód specjalny kempingowy. No a ze względu na to, że mamy silnik 2,3 litra, akcyza wyniosłaby 18,6% od kwoty całej zabudowy, wycenionej przez rzeczoznawcę. Gdzieś czytałem, że tabela wycen zaczyna się od około 100 000 złotych, także zmiana przeznaczenia samochodu w tym wypadku to byłby koszt w okolicach 20 000 złotych. Aktualnie dla nas jest to zbyt duża kwota i postanowiliśmy zachować ścianę grodziową. Będziemy jeździć samochodem ciężarowym, który jako ładunek będzie miał meble. Ściana grodziowa ma też swoje plusy. W razie jakiegokolwiek wypadku jesteśmy zabezpieczeni przed ewentualnymi latającymi elementami wyposażenia auta. Kolejnym plusem jest też odcięcie od największej powierzchni szyb, jaką mamy dostępną w tym samochodzie. Także wychładzanie i nagrzewanie samochodu będzie znacznie mniejsze ze względu na to, że odetniemy sobie szoferkę. Zatrzymanie ściany grodziowej bardzo mocno wpływa na wykonywany przez nas projekt. Nie możemy wykorzystać przednich foteli, nie możemy ich umieścić na obrotnicach, co też troszkę ogranicza nasze możliwości. Nie wyobrażamy sobie podróżowania bez rowerów. Chcemy, żeby były schowane w środku w samochodzie. No, żebym przy każdym powrocie do auta nie musiał się zastanawiać, czy jeszcze są te rowery, czy może już ich nie ma. Rowery planujemy umieścić w bagażniku. Będziemy musieli je transportować ze składanymi kołami, bo z założonymi kołami po prostu się nie zmieszczą. Będzie to zdecydowanie za dużo miejsca zajmowało. Platforma z rowerami będzie miała około 135 cm głębokości. Ze względu na to, że potrzebujemy tyle miejsca na rowery, to nasze łóżko będzie miało 140 cm szerokości, a jego długość będzie wynosiła około 195 cm. Spodnia część łóżka będzie na wysokości około 90 cm. Po dołożeniu materaca, w zależności od jego grubości, górna część łóżka może być na wysokości 110 do 115 cm. Żeby troszkę zniwelować wysokość tego łóżka, bo też nie będziemy chcieli na nie wskakiwać, zbudujemy podest, w którym zamontowana będzie szuflada. Chciałbym, żeby znalazło się tutaj też miejsce na elektrykę, czyli akumulatory hotelowe, przetwornica, generalnie wszystkie elementy, które będą nam niezbędne do tego, żebyśmy mogli korzystać z dobrodziejstw XXI wieku w samochodzie. Oprócz wygodnego spania i rowerów koniecznym jest dla nas miejsce pracy. Ze względu na to, że na tak małej przestrzeni żadne miejsce nie może się zmarnować, to pod siedziskami zrobimy szuflady. Oczywiście jeździmy w dwójkę, także miejsca do pracy też będą dwa. Ciężko by było pracować bez stolika. Planujemy zrobić stolik, który będzie się wysuwał spod łóżka. No i będzie to nasze miejsce do pracy. Stolik w salonie, ewentualnie jadalnia, w zależności od pory dnia i od tego, co będziemy robić. Nie mielibyśmy swobody podróżowania bez
łazienki. W samochodzie udało się wygospodarować miejsce o wymiarze 100 na 70 i w nim ma się zmieścić toaleta oraz prysznic. Oczywiście nasza strefa spa będzie miała też ściany i drzwi. Nadbudówka auta pozwoli nam na to, że będziemy mieli też w łazience schowek, czy na ewentualnie jakieś kosmetyki, czy może ręczniki, no to jeszcze wyjdzie w praniu, co tam będziemy chować. Obok łazienki zmieściliśmy szafę. Jeszcze nie do końca podjęliśmy decyzję, czy będzie to szafa z półkami, czy też będą tam, czy też będzie tam miejsce na ubrania wiszące. Cały czas się nad tym zastanawiamy. Dół szafy będzie zajęty przez piecyk gazowy, który otrzymaliśmy w prezencie od Ani i Maćka, za co jeszcze raz dziękujemy. Będzie to piecyk Trumę, stara konstrukcja, piec z zamkniętą komorą spalania. Jedynym minusem tego pieca, który widzę na ten moment, to jest to, że trzeba wyciągnąć kominek ze spalinami. Przy drzwiach wejściowych obok kibelka planujemy umieścić aneks kuchenny. Chcemy, żeby był tutaj zlewozmywak oraz kuchenka z piekarnikiem. Znajdzie się też miejsce na 3-4 szuflady. Naprzeciwko szafy, obok jednego z miejsc do pracy, planujemy wstawić lodówkę, a nad nią umieścić blat roboczy, dzięki czemu troszkę powiększymy tutaj powierzchnię kuchenną. Na ten moment myślimy o zastosowaniu zwykłej lodówki domowej na 230 V i podłączeniu jej do przetwornicy z komodem i wydaje nam się to najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Nie do końca mam pewność co do tego, czy ta lodówka spisze się dobrze w ciepłych krajach, bo jednak samochód będzie nagrzany, będą panowały w nim wysokie temperatury i nie wiem, czy nie dojdzie do sytuacji, w której kompresor w lodówce będzie chodził cały czas, pożerając po prostu nasze akumulatory. Jeżeli macie z tym jakieś doświadczenie, to prosiłbym o informację. Z boku zabudowy lodówki umieścimy blat rozkładany, który w razie potrzeby będzie nam mógł powiększyć powierzchnię w kuchni. No jak widać po rozłożeniu, to naprawdę sporo miejsca zaczyna się robić, także jak będzie potrzeba, to pierogi też będzie gdzie ulepić. W salonie nad naszymi miejscami pracy umieścimy wiszące szafki. Tutaj też jest pomysł na to, żeby wstawić jedno okno. I tutaj możecie zobaczyć szafkę węższą, a po przeciwnej stronie szafka będzie szersza ze względu na to, że wykorzystamy jeszcze miejsce nad lodówką. Szafa na nasze rzeczy będzie się znajdowała w sypialni koło łóżka. Będzie dosyć wysoka pomiędzy materacem a spodem szafki. Będzie około 40-50 cm. To w zupełności wystarczy na to, żeby trzymać tam nogi. Szerokość szafy to jest około 1,40 m, wysokość około 60 cm. Także wydaje mi się, że to będzie naprawdę wystarczająca ilość miejsca na pomieszczenie wszystkich naszych ubrań, które będziemy ze sobą brali w podróż. Pod łóżkiem oprócz rowerów musimy znaleźć miejsce na to, co w każdym domu posiadamy, niespecjalnie zastanawiając się skąd. Potrzebujemy zbiornik na wodę. Być może uda się umieścić nawet taki, do którego wejdzie 160 litrów wody. Na ten moment nie planujemy zastosowania żadnego dedykowanego zbiornika do kampera, po prostu one są zbyt drogie, będziemy szukali jakichś alternatyw. Nad zbiornikiem chcemy umieścić boiler gazowy, który pozwoli nam na podgrzewanie wody. Musi się tutaj również znaleźć miejsce na pompę oraz zbiornik wyrównawczy. No właśnie, gazowa kuchenka, gazowe ogrzewanie, gazowy boiler. No to oczywiście potrzebujemy też do tego źródło gazu, czyli butlę. Na nią też będzie miejsce w bagażniku. Oczywiście ona będzie zabudowana w takim osobnym, szczelnym pomieszczeniu. Będzie miała też wywiew na zewnątrz zrobiony, także jakby się okazało, że będzie jakiś problem z gazem, to będzie szansa na to, że on po prostu ucieknie sobie tym otworkiem na zewnątrz samochodu. Butla gazowa to gazbank 11-kilogramowy. Będzie napełniana tak jak samochody LPG. Trzeba będzie do auta dorobić zewnętrzny zawór. Kupiłem butlę z przejściówkami, ale okazało się, że nie ma możliwości, przynajmniej w Szczecinie, na żadnej stacji benzynowej nie mogłem zatankować jej gazem. Jakbyście chcieli kupić taką butlę, to pamiętajcie o tym, że trzeba do niej zrobić zewnętrzny zawór, bo jest problem z tankowaniem takiej butli. Mimo tego, że ona ma oznaczenia
wszędzie na sobie, że jest butlą do tankowania, to ja nie mogłem trafić w miejsca, w którym mógłbym ją zatankować, a nie po to taką butlę kupujemy, żeby później jeździć i szukać, gdzie ją możemy zapełnić. Tak mniej więcej będzie wyglądał środek auta. Przejdźmy teraz do dachu. Nad łazienką planujemy małe okno dachowe 20×20. Podczas korzystania z prysznica będziemy w stanie szybko pozbyć się pary wodnej. No i pomijam już bardzo ważną sprawę, jaką jest możliwość wywietrzenia toalety podwójce. Kolejne okno dachowe będzie się znajdowało nad kuchenką. Tym razem będzie to większe okno 40×40. Nad łóżkiem planujemy okno w wiście królewskim w rozmiarze 50×70. Ma być to okno, przez które będziemy mogli oglądać gwiazdy. Będzie delikatny problem z montażem z tego względu, że z tyłu przechodzi profil na dachu, który trzeba będzie zmodyfikować. Dach to oczywiście również miejsce potrzebne na montaż naszej elektrowni, czyli paneli fotowoltaicznych. Na początku będzie to jeden panel 330 albo 400 W. Zastanawiałem się nad panelami firmy Selfa w technologii half-cut wykonanej. Później w miarę możliwości finansowych dokupimy drugi taki panel. Tu tylko pomiędzy panelami będziemy musieli zachować odległość ze względu na to, że strumy musi wychodzić ten kominek do spalin, o którym wspomniałem już wcześniej. Jeżeli zmieścimy się w wadze, to pozostałe miejsce na dachu wykorzystamy na taras, z którego będziemy mogli oglądać zachody słońca. Na korpusie kuchni umieścimy zewnętrzny stolik kawowy. Na boku auta planujemy również umieścić roletę. A więc taki jest właśnie plan na nasz samochód. Z góry dziękuję za wszystkie opinie, uwagi, sugestie, które pozwolą nam ulepszyć nasz projekt. Jeżeli interesuje Was nasza dalsza praca nad tym projektem, zapraszamy do subskrypcji kanału. Dzięki za oglądanie filmiku i do zobaczenia w kolejnym.